Cześć panowie, dzisiejsze Total Kriegi zaczniemy chyba od sławnego na Kijów brateńki. Na Kijów brateńki, bo wchodzimy w kluczowy moment wielkiej polskiej ofensywy, gdzie 4 armie zaczną tłumić, krwawo tłumić powstanie kozaków na całych naszych kresach. Mamy 4 armie, kozacy są w totalnym odwrocie, także myślę, że dzisiejszy odcinek to będzie piękna wiktoria za wiktorią w ramach naszej Rzeczpospolitej. Na dobry początek dzisiejszego odcinka myślę, że możemy stoczyć bitwę armią króla Jana Kazimierza. Ostatnio odniósł kilka kluczowych zwycięstw, zdobył fortecę, właściwie wioskę w Malinie. Przed nim stoi armia Saszy Boreckiego. Kozaków w chlopów chcą zmienić. Dobra, cichaj tam. Piechota zaporowska, tu będzie dużo piechoty zaporowskiej, i to będzie jedna z pierwszych bitew, gdzie de facto będziemy walczyć z kozakami, a w polu z ich taką, powiedzmy, armią regularną. Zobaczymy, czy ta liczba strzelców tej ich piechoty zaporowskiej nie złamie naszej armii złożonej głównie z, no jakby nie patrzeć, kawalerii, troszeczkę tych piechoty węgierskiej, serpentyna. Serpentyna będzie bardzo pomocna podczas tej bitwy. Dobra, proszę państwa, zaczynamy kolejną wielką bitwę podczas powstania Chmielnickiego. Lecimy. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, krótka przerwa, mała dogrywka materiału, mianowicie jest konkurs. Jest konkurs do wygrania, uwaga, jest przedpremierowy dostęp do tej testowej wersji Potop Total War. Każdy może wziąć udział, każdy może wygrać i poklikać sobie przed premierą w tą najnowszą testową wersję Potopu. Ale uwaga, żeby wziąć udział w konkursie i mieć możliwość wygrania tej testowej wersji Potopu Total War przedpremierowej, trzeba się postarać, mianowicie na naszym Discordzie znajomi znajomego w zakładce znajome memy trzeba machnąć, stworzyć jakiegoś porządnego memika, jakiegoś porządnego mema albo jakąś grafikę nawiązującą do Potopu Ogniem i Mieczem. Niekoniecznie to musi być odnośnie naszej serii jakiś tam memik czy grafika. Po prostu ma się trzymać w klimacie Ogniem i Mieczem, Potopów, Jaremów, Rzeczpospolitej, Husarii i tego typu rzeczy. Może być odnośnie odcinka, nie musi być ważne, żeby trzymał klimat, rozumiesz, naszej Rzeczpospolitej. Generowanie za pomocą AI można, ale tylko jako, powiedzmy, narzędzie, żeby to nie było po prostu wklepane, wygeneruj mi Husarię i wrzucasz gotowy graficzek Husarii. No nie, jak chcesz tam coś generować sobie do graficzki czy do czegoś, no to powiedzmy jako narzędzie do większej całości. I nazwijmy to ogólnie jakieś tam dzieło artystyczne, memik, obraz, jakiś przeróbek, filmik. Kto wygrywa, ten dostaje dostęp do tego Potopu Total War. Ten odcinek, który wy teraz widzicie, jest w środę, więc powiedzmy, że dajmy czas do wrzucania do soboty, do północy. I w niedzielę na streamie przejrzymy i wybierzemy żbiczka, chyba jednego z tego, co mi pisał ten deweloper, jednego żbiczka, który dostanie dostęp do Potopu. Tak więc podsumowując, na Discordzie znajomi znajomego, kanał znajome memy, tutaj czas do, powiedzmy, do soboty, do północy, wrzucacie jakieś tam memy, grafiki, dzieła inne artystyczne, robione same, lekko tylko mogą być tam gdzieś wspierane AI-em i generowaniem. W niedzielę wybieramy chyba jedną osobę, to jeszcze zobaczymy, która dostaje dostęp do tego Potopu i będzie mógł sobie testować tam z jakimiś ograniczeniami najnowsze Total Wary. Proszę państwa, czasami mój własny geniusz mnie przeraża. Jak mamy, powiedzmy, epokę, gdzie powinno dominować pike and shoty, rozumiesz, gdzieś te hiszpańskie terky i tak dalej, łączenie muszkieterów, tych strzelców wczesnych z piechotą uzbrojoną w piki i włócznie, właściwie bardziej piki, to tutaj jest Rzeczpospolita, a nie zachodnia Europa. Tu mamy piękną kawalerię szturmową i ją właśnie wykorzystamy. Przerobimy te pike and shoty i zrobimy własną doktrynę prowadzenia bitew w otwartym polu. Roboczem nazwałem ją, rozumiesz, Shot and Husaria, bo plan jest sprytny i plan jest genialny. Zobaczymy, czy wyjdzie w praktyce. Chodzi o to, że mamy ładne kwadraciki piechoty ustawione. Zawczasu uprzedzam, że oni tutaj powinni sobie ładnie nie przeszkadzać, ładnie wszystkimi szeregami strzelać. Wymieniają się ogniem z nieprzyjacielem, leci pierwsza salwa od nieprzyjaciół, ale z racji tego, że nasza piechota jest wysunięta, to ona zgarnia pierwszy ostrzał, natomiast zanim wróg przeładuje, wtedy nasza husaria, rozumiesz, kawaleria szturmowa wjeżdża sobie, nie będąc blokowana przez naszą własną piechotę. Jeżeli chodzi o ich krzyki, rzuca się w nieprzyjaciela. Jeżeli wróg będzie chciał wjechać w nasze wysunięte piechoty, w nasze wysuniętych strzelców swoją kawalerią, to oczywiście husarią go skontrujemy.
Żadna kawaleria nie równa się naszej husarii na polu bitwy obecnie, także to wykorzystamy. Na flankach mamy ubezpieczenie w postaci naszych skromnych tych pikinierów oraz rajtarnie z pancernymi uzbrojonymi w łuki. Z racji tego, że jeszcze mamy serpentyny, właśnie, rozpocznijmy bitwę. Z racji tego, że mamy serpentyny, w teorii powinniśmy wykurzyć nieprzyjaciela z tych krzaków, a jak nie, to po prostu będziemy systematycznie do niego podchodzić. Tu ładna nawet dolinka się zrobiła, więc trochę z góry będziemy ze zbocza szarżować. Szykuje się wielka bitwa naszych czasów. A wojska zaporowskie stają leciutko poza zasięgiem naszej serpentyny. Dużo mają strzelców, trzeba będzie zrobić do... Czy ty szarżujesz na nas kawalerią? Straż hetmańska, ty ewidentnie szarżujesz nas swoją kawalerią. Komu tam, jak to było? Komu sława kozacka miła za mnoju? No cóż, bardzo to głupie, jeszcze w takiej kolumnie szarżują. Spokojnie, nasi już się nie mogą gotować. Podpuśćmy ich bliżej. O, serpentynki się odezwały. Straż hetmańska szarżuje. Dobra, rzucajmy naszą kawalerię do kontrszarży. Petrychorcy, pospolite ruszenie. Zrzucimy wam jeden oddział tej husarii do pomocy. Dawaj, obronić strzelców, oni jeszcze będą was asekurować ostrzałem. No dobra, no tego się nie spodziewałem. Może on chciał zaszarżować, bo zobaczył wysuniętych strzelców. No ale to wtedy to jest po prostu pogrom jego kawalerii. Poślemy jeszcze tych naszych pancernych z łukami, którzy wbrew pozorom przydają się na ówczesnym polu walki. Dobra, piękna szarża poszła, doskonale, tego chciał. Cofnij tą husarię, bo coś tutaj biegnie jakaś piechota mołojców. Artylerią zacznij właśnie bombić wrogi hetman, buntownik nie hetman, szmycha z podkulonym ogonem. Teraz ci petrychorcy będą osłaniać odwrót naszej husarii, w sensie rotację. Dobra, weź zawróć, albo się zatrzymaj teraz, idealnie. Ci też rozbici, nie, ci się wycofali doskonale. Uderzaj dalej. A piechota zaporowska w krzakach się ukryła. Dobra, nie mam pojęcia, czemu on chciał zaszarżować. Może liczył, że husarią nie ruszymy? Nie mam pojęcia. O kurde, więcej ich jedzie. Dobra, dawaj to pospolite ruszenie. Pancernymi z łukami cały czas ich ostrzeliwujcie. Dobra, no i trzon wrogiej kawalerii został dosłownie rozbity. Między dwiema naszymi liniami piechoty rozgorzała bitwa kawaleryjska. A no stójmy w miejscu i wybijmy starszyzna kozacka. Powinniście ich zmasakrować. Weź cofnij husarię jeszcze. O dobra, piechota ich zaczyna się zbierać. Dobra, zacznij bombić po... Czekaj, to jest jakaś starszyzna kozacka. Znowu kawalerią jedzie. No dziwne, że on tą kawalerią szarżuje. A bo myślałem, że ładnie to przetestujemy tą naszą taktykę. A tak to po prostu wybijamy mu kawalerię na otwartym polu. No ale jest jak jest. I to w sumie tylko częścią naszej kawalerii, bo reszta stoi i czeka. Pilnuje linii. Weź was przegrupuj. Dobra, obróćcie się jeszcze raz do szarży. Doskonale. Kopie opuszczone. Do boju Polacy. Opuść te kopie, czemuś ty je podniósł? O rany, no dobra, ale tak poszła szarża, dobrze. Dobra, potyczka na tym wczesnym etapie bitwy zakończyła się naszym zwycięstwem. Co prawda większość pospolitego ruszenia się wypaliła, ale to pospolite ruszenie jest beznadziejne, jeżeli chodzi o statystyki, ale przynajmniej jest tanie. No, powiedzmy, jak na te możliwości jest tanie. Natomiast lukę w takim razie w formację zajmie sam Jan Kazimierz. Czekaj, oni staliby... Czekaj, wy staniecie tutaj Janem Kazimierzem. O, stańcie tutaj. Będziecie brali udział do szarży. Husarię też wycofaj. No bo ja chcę przetestować tą naszą taktykę. Chcę przetestować naszą taktykę, dlatego potrzebuję, żeby kozacy podeszli bliżej. Trzeba zmusić ich serpentynami, żeby wybiegli z tych krzaków. Po krzakach się chowają, jak jakieś Polaki pod Grunwaldem, rozumiesz? Wzięli, zabunkrowali się w tych krzaczorach i siedzą. Dobra, powolutku, proszę państwa, całą armię. Zbliżamy się do linii kozackich. W teorii tym też powinniśmy móc ładnie szturmować. Szkoda, że kawaleria nie trzyma linii szyku. Tylko podeszli troszeczkę do przodu. No ale powiedzmy, że w miarę dobrze to wygląda. Bo to jest długa linia dobrej piechoty strzeleckiej. Także nie możemy dać się wystrzelać, nie mogą nas złapać. Musimy w odpowiednim momencie rzucić i kawalerię do szarży. O, jakieś zamieszanie w kozackich szeregach. Na razie ładnie artylerią, w sensie jedna serpentynka dużych obrażeń po oponentach, chociaż coś tu potrafiała. No ale jakichś dużych, kluczowych obrażeń w czasie tej bitwy tutaj nie zdziała. Bardziej liczyłem, że kozacy się rozsierdzą i wybiegną z tych krzaków, zwłaszcza, że ich hetman, a nie buntownik. Buntownik, a nie hetman, rzucił się w szaleńczej szarży na nas. Do szabli, dobra, bo kozacy w końcu wybiegają z tych krzaczorów. Idealnie, rozstawiaj naszą węgierską piechotę, naszą tą piechotę wybraniecką. Dacie radę oddać jedną salwę? Nie, dalej wróg się kurde po tych krzakach chowa. Wstawaj!
Oho, ruszyli w końcu. Troszkę żeśmy musieli się po krzakach z nimi poskradać, ale w końcu chyba udało się sprowokować nieprzyjaciela. Idealny moment, aby przetestować naszą taktykę, nową doktrynę. Dobra, pierwsze oddziały muszkieterzy litewscy zaczęli prowadzić ostrzał z nieprzyjacielem. Dajmy im troszeczkę się rozstrzelać. Tutaj na flance strzelcy litewscy również walczą. No, w wymianie ognia nasza piechota strzelecka powinna polec, ale my mamy nasze Wunderwaffe. Mamy naszą kawalerię szturmową, której oczywiście nie omieszkamy skorzystać. Pikinierzy do przodu, powydawajmy rozkazy, żeby potem zobaczyć majestatyczną, piękną szarżę. Król osobiście weźmie udział w tej szarży. Mam nadzieję, że to nie zakończy się katastrofą. Rzucaj husarię, tu widzę, że nawet jesteśmy troszeczkę za bardzo rozciągnięci, jeżeli chodzi o nasze szyki. Podbiegnij tą piechotą wybraniecką, tutaj oddziały husarii na flance. Też możecie szczylać. Pikinierzy do przodu. No i nasza co to jest? Harcownicy z rajterami, również gdzieś tutaj flanki lekko zamykać. Proszę Państwa, do szarży. Bomb gdzieś tutaj z tyłu, tą serpentyną. Dawaj, zobaczymy, czy to zadziała. Nasza kawaleria, husaria gdzieś tam lekko otrzymała ostrzał, a tak to wszyscy pięknie wjechali w moment, kiedy wojska zaporowskie szykowały kolejną salwę. Idealnie, żeśmy wjechali w linię nieprzyjaciela. Trzymaj, ciągnij tą szarżę. Dobra, tutaj centrum padło, kolejna linia strzelców. Więcej naszych dojeżdża, o to chodziło. Tego bym chciał. W teorii moglibyśmy ich nawet teraz wycofać, bo to jest już ta czerń kozacza uzbrojona w włócznie. W teorii moglibyśmy teraz przerotować i cofnąć ich. Ale tej szarży nie da się już zatrzymać. Pchać do przodu! Do przodu! Serpentynką tutaj do tyłu bombimy. O to chodziło. Tego bym chciał. Dawaj tych pancernych. Wielkie zwycięstwo. Dobra, szyki się złamały, tu się przebiliśmy się. Nice. Zakręcaj głębiej. Tu flanka rozbita. W centrum jeszcze nasi walczą. W teorii ci nasza piechota z tyłu gdzieś wykorzystując te luki, bo jechaliśmy w formie szachownicy, są luki, nie? I oni mogą nawet przez te luki dalej strzelać. To też jest piękne. Dobra, pikinierzy dobiegli. Wy nie macie już nic tutaj w zasięgu. Podbiegnijcie sobie do przodu, mości panowie. Tych pancernymi z łukami. Kto tam się zagalopował? Wracajcie na pole bitwy. Dobrze. I serpentynki jeszcze bombią. O to chodziło. Tego bym chciał. Wielkie zwycięstwo naszych czasów. Tu jakiś oddział się przebił? Nie, oni próbują uciec. Na tej flance utrzymali, bo tutaj w sumie nie było husarii, tutaj było to pospolite ruszenie, ci petrychorcy. To oni już aż takiego impaktu z szarży nie mają. Ale i tak ładnie poszło. Rolujcie ich obronę do końca w tych krzaczorach. Tego bym chciał. No i mamy, proszę Państwa, wielkie zwycięstwo. Może nie wyszło idealnie, bo wróg siedział w krzakach i ciężko go tam było ogarnąć, ale ładnie żeśmy się przebili. 20% strat w szarży, głównie polegli ci pospolite ruszeni petrychowcy, którzy tam walczyli z kawalerią i potem na prawej flance wjechali. A wszystka nasza husaria i strzelcy bez większych obrażeń złamali gigantyczną armię kozacką w otwartym polu. Całą piechotę zaporowską żeśmy zmietli z powierzchni ziemi. Wróg nie wykorzystał ich potencjału w sile ognia. Doskonale. Tego bym chciał. Piękne, wielkie zwycięstwo naszych czasów. No 400 straconych. Bolą te straty, zwłaszcza, że my nie mamy nawet za bardzo jak ich uzupełniać. 5% PKB na obronność Rzeczpospolitej niestety nie istnieje. A już szlachta w komentarzach się burzy. Zającu, czemu nie rozwiązujesz więcej oddziałów, żeby budżet się domykał? Przecież pomruki Szwedów to tylko takie, rozumiesz, chrapanie, tam nic złego na północy się nie dzieje. Rozwiązuj tę armię. Po co tyle garnizonów po miastach trzymasz? Są tacy tutaj, rozumiesz, wśród nas, którzy wątek i stronnictwo szwedzkie popierają, a rozbrojenie Rzeczpospolitej z armii uskuteczniają. Rozumiesz? Rozumiesz? Król osobiście 356 kozaków tam zaporowskich szabelką, rozumiesz, pociachał. 13 000. Szczerze, jakby było 30 000, do tej piechoty zaporowskiej byśmy nie wypuścili. Oj, zemsta króla Jana Kazimierza będzie sroga. Strugać paliczki. A, bo ten Saszka to uciekł kawalerią. Saszka uciekł kawalerią, ale Saszka może otworzyć drogę na Żytomierz. Chociaż Żytomierz to ja wolałbym oblegać. Bogdan dobiegnie Bogdan, bo trzeba by teraz jeszcze nasze armie połączyć. Dobra, na razie nie atakujmy.
bo nie chcę tymi armiami szturmować Żytomierza. Trzeba Każdy poczekać, sobie, aż Jeremi panie, rozprawi się Rzeczpospolitej. z Chmielnickim. No to Także nie na macie razie, zamysłu. mości Musimy, Janie panie. Kazimierzu, w krzaczki. Panowie, ruszamy. Nie do szabli, tylko do krzaczków. Dobra, teraz tak. Sprawa jest tego typu, że Każdy ty na sobie, razie macie panie, ogarnięci. macie Rzeczpospolitej. Ze zbaraża wyciągamy garnizon. Właściwie Uwaga, tu. wyciągamy garnizon ze zbaraża. Zostaw tu jednych. To tutaj dobieg i ogranicza nam zasięg ruchu. Tu to są posiłki, tak? No nie godniśmy, bo ograniczacie zasięg ruchu. Dobra, to na razie ta milicja miejska zostaje i tą armia, która jeszcze niedawno desperacko broiła z baraża, rusza, aby odbić twierdzę w barze. I potem was w sumie generała Tesdej, Stanisław Lackoroński, o właśnie, nie jakiegoś generała, tylko Stanisława Lackorońskiego. A w sumie was wyciągnie, wy dobiegniecie. O, pyk. No i doskonale. I powiedzmy, ta armia południowa będzie czyścić te pomniejsze osady kozackie. Tu nie powinno być dużych sił. Szpiegiem potem to przejrzymy. Mówcie, co tam Jeremi widzicie? Wiśniowiecki puszuje w centrum na Chmielnickiego, a król tutaj wyłapuje oddziały razem z Michałem Karolem Radziwiłłem. No ale żeby nie było, że zając nie czyta i nie słucha komentarzy, rozwiążemy kolejny garnizon z Krakowa. Tak jest, kolejne garnizony w Krakowie zostały rozwiązane, dzięki w teorii nawet na plus wyjdziemy w tej turze. Natomiast tych rajtarów przerzucimy na południe. Nie będziemy ich rozwiązywać, bo rekrutacja i ilość tur jakie 3000, no właśnie. Niech oni lecą na południe, wspomogą pacyfikację tych chłopów kozackich tam na wschodzie. Nawiązaliśmy jeszcze relacje z Duńczykami, umowa handlowa podpisana, teraz informacje o mapie i my sprzedajmy kolejne 1400 szekli. Ej, i w następnej turze prawie zbalansujemy budżet, proszę Państwa. Wszystkie długi spłacimy doskonale. Dobra, skipujemy turę, znajemy końca tury, bum! Oto rozczarowany się czuję. Myślałem, że liczyłem w sumie na to, że Chmielnicki wyciągnie garnizony z Korzeca i rzuci wszystkie siły, żeby rozbić wojska Jeremiego Wiśniewieckiego, a on czmychnął tutaj na południe. Może do tego, na Krym, do Tatarów próbuje się przebić. Wykryty agent z hetmanatu kozackiego. Od razu zlikwidowany. Grzybami, jagodami. Grzybami, jagodami. Chodź, będziesz handlował nie grzybami, nie jagodami, a z tym, osmańskim jedwabiem. Jak to wygląda? Proszę bardzo, minus 1300, a w następnej turze... Ej, dalej jesteśmy na minus, trzeba pozdobywać więcej osad. A, farmy się budują i kopalnie się zbudują. Tak to się pobuduje, co ostatnio żeśmy kliknęli, to powinno być już na plus. Tu mamy, rozumiesz, oswojonych Tatarów, którzy sobie zwiedzają Rzeczpospolitą. Puściliśmy ich jak są, potem się ustali, kim oni dokładnie są. Duńska flota ujściu Wisły. Duńczycy w teorii będą naszymi sojusznikami, chyba nie powinniśmy się przejmować. Nic o mądrości. Krynico mądrości. Tak jak powiedziałem, tak zrobimy. Trzymaj oblężenie barów, rzucimy wam do pomocy tą milicję miejską. Nie wiem, czemu Turcy przekroczyli nasze granice. Turecki generał, co on tu robi? Tu w ogóle jeszcze jest jakaś jedna zapomniana armia tego kozaków. Ciebie wrzuć do Łódzka. Król Jan Kazimierz rozpocznie oblężenie tego nieszczęsnego Żytomierza. Wiem, że moglibyśmy przez Saszkę zaatakować, ale ja chcę to oblężenie trzymać. 6 tur, bo głodem zmiękczymy garnizon. Tu znowu jest masa tej piechoty zaporowskiej. A z tym walczyć to będzie ciężko. To będzie chyba drewniany... Oblężenie rozpoczęte. A porób też drabiny. Co nie wiem, jaka to będzie fortyfikacja. Michał Karol Radziwiłł dalej puszuje i dorwał Iwana Sirgo. Teraz tylko pytanie, czy ta nasza milicja Gdzie się Waćpan tak wyuczył? poradzi sobie z tą armią. Mają 2 serpentyny. Ale nie mają żadnej tej piechoty zaporowskiej. Nie mają żadnych porządnych strzelców. Także nasza armia złożona całkowicie z milicji miejskiej oraz strzelców milicji pod dowództwem Karola Radziwiłła powinna to rozbić. I my tutaj wejdziemy na plecy tego. Na plecy wojsk kozackich. Przez Dnieprz się przeprawimy. W sumie kliknij automat, zobaczymy. Jak tu ładnie automaty działają! Co jest, bości panowie? Chwalebne zwycięstwo! W sumie jakbyśmy ręcznie... Janko, nie chwaląc się sprawy. Dobra, dawaj Michała Karola Radziwiłła tego. Każdy sobie, panie, Awansuj. naszej Rzeczpospolitej. Pokaż mi szpiegiem. Co my tutaj mamy? Tu mamy Hubań i gigantyczny garnizon w Białej Cerkwi, gdzie pewnie niedobitki uciekły i doniosły. W okolicy nie masz.
A to wszystko to jest piechota. Biedna, szczęśliwa piechota. Czy nasza milicja miejska może z tym walczyć? Podoba mi się, że nasze Volkszturmy walczą teraz z Volkszturmami kozackimi. Kijowa raczej nie będziemy w stanie oblegać. Nie ma szans. Miłościwy królu. Dobra, możemy na razie minąć Białą Cerkiew, udamy się w kierunku Humania. Na koń i w drogę. Będziemy trzecią osadę oblegać, natomiast Jeremi Wiśniowiecki skorzysta z tej wisienki na torcie, jakim jest Bogdan Chmielnicki, odcięty od swoich głównych sił i stoczymy kolejną wielką bitwę naszych czasów. Legendarny pojedynek. Wiśniowiecki kontra Chmielnicki. Tu i teraz. Chmielnickiego mu towarzyszy Stanisław Michał Krzyczowski. Mają jedną serpentynkę. Trochę czerni korzaczej, ona nie ma żadnego znaczenia. Mają kozaków rejestrowych. Kolejne jakieś diabelstwo. Mają trochę strzelców, piechoty zaporowskiej. Kurde, nawet nie wiecie jak dobrze, żeśmy tam w tej bitwie rozgromili dosłownie tą główną armię kozacką złożoną z tej piechoty zaporowskiej. Jakie to było piękne. 8 ataków na odległość 226 żołnierzy. Przecież te salwy by masakrowały nas na otwartym polu. A tam w tych krzaczorach też nasza husaria. Dobre to było zwycięstwo. Dobra. Stopą zdepcze. Znowu wróg ma jakąś dwukrotną przewagę liczebną, ale Jeremi Wiśniowiecki nie pyta ilu, tylko gdzie są. Do bitwy. Mógłbym teraz zapodać fabułkę, że Jeremi Wiśniowiecki rządzą grabieży, zniszczenia, przede wszystkim zemsty. Porozbijał wojska kozackie i zapędził główną armię Chmielnickiego do tego, w miejsce, z którego nie może uciec, tego, jakieś wzgórza rzeki, rozumiesz? Oni tam będą mieli Chmielnickim zaraz ostateczny endzik. Tylko ta mapa to jest fatalna do klikania. To wzgórze tutaj nam bardziej przeszkadza niż pomaga. Jedyne co możemy zrobić to husarię przodem puścić. Szarży, bo zanim się rozstawimy. Nie wiem kto wybrał to pole bitwy. Jakbyśmy mieli całą armię husarii, to może. W sensie całą armię złożoną z kawalerii szturmowej. No minus jest taki, że rozstawianie tego naszego shot and husaria, rozumiesz, w formacji trochę zajmuje czasu. Musimy troszeczkę przesunąć się do przodu, bo no to zbocze góry jest takie, że nam zasłania. Musimy troszeczkę do przodu podejść, żeby mieć ich na widoku. Mam nadzieję, że dadzą nam się rozstawić, tak jak w poprzedniej bitwie, będą godzinę siedzieć w tych krzaczorach. Dobra, serpentynką na razie nie strzelaj wszyscy biegiem, bo musimy się rozstawić. Jak Chmielnicki zauważy, że my potrzebujemy chwilę na rotację i przegrupowanie na nas się rzuci, to będzie katastrofa. Całe szczęście jest, jakie to jest dobre, że te wozy taborowe tu można normalnie przesuwać. Że nie są aż tak OP jak na Sarsdom Total War, bo tam to one w ogóle robiły trzon armię i trzymały, jeszcze te paliczki przed nimi się rozstawiało. Natomiast tutaj jest plus taki, że można nimi rotować, więc nawet chyba są lepsze. Dobra, Chmielnicki na razie się nie kwapi do walki, pewnie on tam jest zrozpaczony, że jego powstanie, które i tak było szaleństwem i nie miało ani racji bytu logicznego, rozumiesz, szans na powodzenie, a tylko zgubę naszą i waszą doprowadziło. Bandyty. Dali nam czas się rozstawić. Plus do kajecika. Doskonale. Tego bym chciał. Dobra, kozackie serpentyny się odezwały. Zobaczmy, gdzie on strzela. Oni mają dokładnie to samo, co my. No tak, tylko że obsługiwane przez kozaków. Trafiają w naszą jazdę tatarską. Bardzo miło z ich strony. Kurde, ale mi kusi, żeby od razu się zaszarżować. Ale tu jest Chmielnicki. To jest dwóch generałów, w tym przywódca powstania, także raczej też nasze szarże husarii, nawet jak się przybiją, to kozacy się nie złamią. Oni tu będą walczyć do samego końca. Wiecie, to zwycięstwo to jeszcze nie jest koniec powstania kozackiego. To czemu nie prowadzimy ostrzału? Proszę zacząć po tej piechocie zaporowskiej bombić, jak przystało. Te wozy taborowe są już w zasięgu? Nie, jeszcze podejdziemy bliżej kawaluntek. To my mamy przewagę, to my puszujemy ze wzgórza. To my mamy możliwość... Ty, one faktycznie mają jakiś zwiększony zasięg, te wozy taborowe. Serpentyną bombią. Nice. Dziś kozacka serpentyna trafiła, o właśnie, po naszej straży miejskiej. I pierwsze te, co my tutaj mamy? Kozacy rejestrowi. Czy ja mogę zobaczyć ich statystyki? Nie mogę zobaczyć ich statystyk. Szkoda, że nie będzie nam dane spojrzeć na ich statystyki. Niech troszeczkę postrzelamy się. Tutaj mamy lepszą piechotę. Pieszoną dragonerię. Możemy na razie prowadzić ostrzał z nieprzyjacielem. Bo tutaj szarże husarii aż tak mocarne nie będą z racji tego, że jest sam Chmielnicki, nie? Tak szybko ich nie złamiemy. Strzelaj tą serpentynką. Nawet jakbyś gdzieś tam po tym oddziale Chmielnickiego bombił, byłoby bardzo miło. Chociaż nie, na razie zwiększaj po prostu tą ich piechotę. A, oni podeszli jednym oddziałem.
Czy my chcemy całością szturmować? Podciągnij prawą flankę. Podciągnij prawą flankę. Was weź zostaw. Zrobimy osobną grupę. Podciągnij troszeczkę prawą flaneczkę. Do przodu. Dobrze, tu mamy piękny pojedynek strzelecki. Spieszona Dragonia kontra kozacy rejestrowi. No, to Straż Miejska cierpi, ale Straż Miejska jest na przepałkę. Jak najbardziej. Jeszcze nie szarżujemy husarią. Jeszcze nie. Oszczędzać. Oszczędzać. Przygotować się. Zaraz wydamy rozkaz do szarży, do szturmu. Oddajcie z jedną, dwie salwy. Na nieprzyjaciela. No, widzę, że nawet nasi ci Tatarzy zaczęli strzelać. Dobra. Niech oni oddadzą salwę po naszej piechocie i teraz możemy szarżować. Tutaj mamy troszeczkę w tym oddziale mniej tej. Mniej husarii. Zacznijcie bombić po tych kozakach rejestrowych, za to mamy więcej tych strzelców, także trzeba to wykorzystać. Wyszarżujecie tutaj. Tu jest największe zgrupowanie. Także bombimy od razu. Naszą serpentynką przerzuć się gdzieś na kawalerię wroga. Nieprzyjaciela. No i ku pomości, panowie, na wroga szarżować. Zmiażdżyć jego szyki. Dobrze. Opuszczamy kopy i do szarży. Tegom chciał. Doskonale. Jedna dobra szarża. I będzie kozacki program kosmiczny. Ale złamać ich nie złamiemy, nie? No nie, tu są za wysokie moralki. Za wysokie moralki. O, tych jednych złamaliście. Weź się, przeroluj mu obronę. Roluj mu obronę. Roluj obronę. Dobrze, o to chodziło. W sumie powinniśmy też piechotę do walki z warciu rzucić. I tych strzelców podciągnąć, bo tutaj flankę złamaliście. Nadzwyczajnie dobrze. Cofnij tą lekką jazdę, bo on prawdopodobnie zaraz swoją ciężką jazdą tą buntowniczą hetmańską uderzy. To jest ta jazda pancerna, jest do supportowania. Tutaj włócznicy biegną. Cofniemy husarię z centrum, przygotujemy ich do kolejnej szarży. Wróćcie na swoje główne linie. Wróćcie. Nasza piechota was osłania. Ciebie też cofniemy. Na lewej flance podciągnęliśmy naszą jazdę. Oho, ktoś poległ! Antoni Antyszkiewicz. No cóż, tak to jest, jak się szarżuje generałami, żeby wykorzystywać potęgę ich gwardii husarskiej. Ktoś tam w decydującym momencie bitwy zmarzło mu się i poległo. No niestety, jest jak jest, proszę państwa. Prowadźcie ostrzał na tej straży hetmańskiej. Widzę, że nasza straż miejska za daleko pobiegła. Wróćcie, walczcie z tymi kozakami grodowymi. Cofnij husarię, zaraz jeszcze jedną szarżę podkręcimy. Dobra, tu lewą flankę żeśmy docisnęli. Trzymać na razie linię. Z powrotem ostrzał serpenty na tą linię tej piechoty nieprzyjaciela. Wielka bitwa naszych czasów. Tegom chciał. Spróbuj piechotą zakradać się do jego jazdy. A tu przygotuj kawalerię, husarię. Zaraz jeszcze raz będziemy szarżować, jak się przegrupujemy. Troszeczkę ostrzałem, tam nasza piechota została walczy. Dobra, wróć tymi pancernymi. No i jeszcze raz do szarży, panowie. Jeszcze raz do wyłomu. Uderzać. Tu i teraz. Serpentynki do tyłu przenieść ostrzał, żeby nasza ta jazda nie dostała. Dobrze. Tam widzę, że nasza piechota dobiegła. Kolejna szarża. Idealnie, ale tu jest tyle wroga. O, upadek wrogiego generała. Chmielnicki jeszcze dycha. Chmielnicki jeszcze gdzieś tam rozpaczliwie próbuje wydawać rozkazy. Poległ Stanisław Michał Korzewski. Pancerni go tutaj siekli, nie? Pancernik tutaj tą salwą. O, ty, kozacy rejestrowi wrócili. O, cholipka. Dobra, pancernymi zarotuj. Tam w ich kierunku. Tu widzę, że husaria się przebiła przez nich. Ty, dosłownie cały oddział zbiegł. Tu nikogo nie ma. Przejechali po nich. Idealnie. Jedźcie dalej. Tym oddziałem husarii. Dobrze, panikują. O to chodziło. Tu jeszcze kozacy harcownicy się trzymają. No, Chmielnicki tam cały czas z tyłu stoi. Prowadź tu ostrzał. Wy nie macie już zasięgu, nie? Podciągnij was bliżej. Teraz jest kluczowy moment bitwy. Doskonale. Nie wiem, czy jeszcze raz nie cofniemy naszej husarii. I jeszcze raz będziemy szarżować. Do tyłu, panowie. Do tyłu. Podciągnij piechotę do przodu. Dalej w kwadracikach, żeby kawaleria mogła między wami swobodnie przejeżdżać. Pancerni rozbili tych kozaków rejestrowych. Powinni tam ich zmiażdżyć. Doskonale. Te dwa oddziały strzelców również do przodu. Tegom chciał. Tegom chciał. Ale tam coś dupu, aż się ekran trzęsie. Idealnie.
Oho, Chmielnicki w końcu ruszył na naszą jazdę pancerną do tyłu i Czerń Kozacza biegnie. Dobra, szarżujemy. O, nasi muszkieterzy trochę, znaczy ci strzelcy przyjmą szarżę. By tu na flankę uderzać. Tutaj nasza milicja miejska cały czas walczy z tą jazdą Semenów. Doskonale. A na razie pancerni muszą się zająć Chmielnickim. Trzymajcie tą linię. Tatarzy będą go ostrzeliwywać. Serpentynki skieruj w sumie w Chmielnickiego. Dobra, piechota na nowe linie. Samotny husarz. Odbił się od niego. Dobra, jedzie więcej. Doskonale. Zmasakrować ich linię. Nie brać jeńców. Dobra, tym troszeczkę zasłaniamy. Dobra, Czerń Kozacza złamana i tutaj centrum kozackie, które tyle czasu się trzymało. Jeszcze ta piechota zaporowska się trzyma. Porąbana jest ta piechota zaporowska. Jak większość armii kozackiej jest słaba i nie ma morali, tak ta piechota zaporowska to jest niesamowicie mocna. Oho, czyżby tutaj Chmielnicki powoli panikował? Nie. Wielka bitwa naszych czasów. Bitwa, która złamie potęgę powstania kozackiego. Dobra, mości panowie. Czyżby to była czwarta nasza szarża husarii? 4 razy szarżowaliśmy i cofaliśmy nasze oddziały. Dobra, zaszarżujcie tutaj. Sporo husarzy poległo, żeby nie było. Też ponosimy straty i to duże w tych bitwach. Dobrze, ci się w końcu złamali. Tą milicję możesz teraz na Chmielnickiego rzucić. Tutaj Czerń wróciła, żeby osłonić Chmielnickiego przed szarżą naszej kawalerii, ale spanikowali. Teraz husaria z Wiśniowieckim na czele. Dawaj, łapiemy, żeby nie uciekł ten łachmydra i bandyta. Trzymaj tam, szabelką machaj. O to chodziło. Może go gdzieś na polu bitwy wyłapiemy. To jest chyba on, bo taki brzydki. A nie, czekaj, to jest chyba Wiśniowiecki. To jest nasz akurat. No gdzieś tu Chmielnicki jest. Wśród tego, rozumiesz, motłochu z widłami. Gdzie sztandary pływają? 21. Oni gdzieś tutaj jeszcze się wmieszali między tą husarię. No trzymajcie to, pchajcie. O, ucieka, czmycha. Kontynuuj bitwę. Nie może uciec. Za wszelką cenę polować na niego. Dobra, pancerni niech ścigają, bo to jest lekka jazda. Powinniście go ubić, złapać, pojmać. Ty, bo on ucieka. Gonić go! Rzucaj wszystko. Trzeba złapać Chmielnickiego. On nie może czmychnąć z pola bitwy. O, wycofa się, rozumiesz, na te swoje śmieszne sicze zaporowskie, zacznie nowych, rozumiesz, chłopów podburzać do buntu. Ty, dobra, husaria go dogoniła. Ty, on tutaj czmycha. Dobra, jest, bunto... Nie, on czmychnie! Nie! Wracaj! Nic poniu jeden! Patrz! No chcemy się bić, ale żeście go puścili. Te skrzydełka miały, rozumiesz, dawać plus 10 do prędkości. No dobra, ale pozostała armia Chmielnickiego rozbita. Wszystkie armie w polu kozaków zostały złamane. Zostały tylko garnizony w miastach. Mówiłem, że dzisiaj nasza zemsta będzie sroga, że ruszy wielka ofensywa wojsk Rzeczpospolitej i ruszyła. Ale trzeba przyznać, że drogo opłaciliśmy to zwycięstwo. Wielu naszych poległo. Jednego generała straciliśmy, to jest jeden oddział husarii mniej. Strzelców też sporo poległo. Pancerni się wykrwawili, połowa ich padła. Jedna piąta armii nam spadła. Tośmy się zaszyli w las. Zaszyli w lasach, paliczek. Dobra, jeden generał padł. My straciliśmy też jednego generała, niestety, Polek, F w komentarzach. Nie znałem swojego męstwa. Też nie znaliśmy. Antoni Antyszkiewicz, niestety. Każdy sobie. Dobra, pali no naszej i... Rzeczpospolitej. Ty go nie dogonisz, nie? Nawet jak tu staniemy, to go nie zaatakujesz. No właśnie. W następnej turze rozpoczynamy oblężenie Korzeca. I będziemy mieli 3-4 osady kozackie pod oblężeniem. Zobaczymy, czy Tatarzy przyjdą mi z pomocą, czy kolejną armię wyciągną z rękawa. Na razie mamy great progress. Papież Innocenty X, mordeczko droga. Handeli. Doskonale, sprzedamy ci informacje o mapie. Nie omieszkalibyśmy też poprosić o jakąś może Cruciate Deus Vult na Kijowe i Siczy Zaporowskie. Dobra, mapki sprzedane. Jak tu wygląda tego, Sycylia i tak dalej? To jest hiszpańskie czy czyje to jest? To jest hiszpańskie, nie? Sycylia też będzie hiszpańska. A my mieliśmy w ogóle questa, żeby iść do państwa papieskiego. Ty, szekle na plus mamy, nie może być. Pospolitej.
Reprezentuję. Nie może być, szekielki na plus. Ja tu powagę Dobra, dawaj w kierunku Niderlandów. reprezentuję. Jak to może być? A możemy coś, rozumiesz, kliknąć do budowy inwestycje. Postaw ryneczek na Jasnej Górze. Będzie więcej handeli w okolicy. Czemuś się tam zmarzło i czemu obok tam stała armia osmańska? Co tu się dzieje? Podejrzane niedobre nowinki, proszę państwa. No, wojna z Osmanem to jeszcze nie teraz. Jeżeli to jest fabułkowa, historyczna, skryptowana kampania, to raczej Turcy nas nie zaatakują, no chyba, że ich rozsierdzimy za bardzo. Wykryto wrogiego agenta, hetmanat kozacki. Kolejny wrogi agent. Próbował przedrzeć się do Lwowa. Doskonale. Dyplomatyczne wieści. Sojusz Wenecja z elektoratem Palatynatu. Anglia z Hiszpanią? Anglia z Hiszpanią sojusz? W połowie XVII wieku? Ciekawe. Szwajcaria z Republiką Wenecką. O, 1700 szekla. Ja cię, możemy więcej żyta klikać. Nie może być. Albo chociaż handeli. Właśnie, bo żyta mamy pobudowane, teraz trzeba to żyto eksportować. Więcej szekielków z przemysłu. Chmielnicki. Kurde, chyba taka sama sytuacja. Ja bym chciał korzec 4 tury, ja bym chciał ich wszystkich pogłodzić. Także na razie, panie Wiśniowiecki, proszę ograniczyć swoją chęć zemsty na Chmielnickim i stanąć obok i ładnie oblegać korzec. Możemy trzymać te oblężenia. Miłościwy król. Tak samo ty możesz zacząć humanie oblegać. Bo te pomniejsze osady mają krótką turę Nieprzyjaciel się odgrodził i na utrzymanie się w oblężeniu. Szpieg donosi, że jest tylko jedna armia, no ale to jest sama jakaś ta piechota Mołojców, to można ładnie rozbijać w polu bitwy. Nie mają na razie żadnych sił, które mogłyby przerwać te oblężenia, także będziemy ich po prostu głodem i obleganie męczyć. Któryś jest. Panie Longinusie, bo ja o panu zapomniałem, mamy asasyna swojego. Weź tam tym swoim dwuręcznym mieczorem, zrób tajną akcję na Jakowa Somko. Jednym cięciem. No nie osiągnąłeś celu, ty pierwszy raz nasz asasyn nie dowiózł, nie dał rady. Na szczęście nie miało to znaczenia, bo oblężenia ładnie trwają. Zobaczymy, czy zmobilizujemy jakąś armię. Oho! Będą próbować przerwać oblężenie. Mielnicki wezwał do ostatecznego zrywu. A sam nawet w bitwie nie bierze udziału. Pułkownik Bogun. Dobra, to jest masa piechoty mołojowców. Młodzi kozacy do walki z Warciu. Ta armia to są te niedobitki, co wtedy uciekły. Czyli mają w sumie dwóch generałów. Dobra, tutaj będziemy się bardziej chyba bronić. To nawet nie Chmielnicki wezwał do tego ostatniego zrywu przeciwko naszym wojskom. Do tych dwóch pomniejszych generałów. Tu idzie cała ta piechota do walki z Warciu. Wyślemy Tatarów, żeby ich w trybie podjazdowym nękali. Natomiast nasze wojska po prostu będą stać na tym wzgórzu i odpierać kolejne desperackie szturmy nieprzyjaciela. A bo oni tu takie mini organki mają załadowane. O kurde, ty. O ty, bo jedzie ta kawaleria szturmuje. Czy oni dojadą? Dobra, puśćmy naszą husarię. Na wszelki wypadek. Puśćmy ich na wszelki wypadek do szarży. Idealnie po tym. No, nie rozstawiamy ich już w tych formacjach. Tego jednego wykręciło. Nie ustawiam już ich w tych formacjach. Na razie nie strzelaj tą serpentyną. Oho, tutaj wjadą, weź ich zablokuj. Doskonale. No, tam w milicję wjechał starszyzną kozacką, to zabolało. Oj, zabolało. Jeden oddział milicji miejskiej nam wyparował. Ale włócznicy to ogarną. Wrzuć tu pancernych do pomocy. Doskonale. No i tak to jest. Masa chłopstwa, rozumiesz, bez dowódców, nudzi im się, biegają bez ładu i składu po polu bitwy, a nasza piękna piechota liniowa ma idealny cel do ćwiczeń na polu tej bitwy. Nawet nie wiem, czy będziemy musieli husarię używać. Gdzie mi tą serpentyną bombisz? O Jezus. Bardziej po swoich niż po naszych. Czy ty właśnie trafiłeś po naszej spieszonej dragoni? Tak, trafiłeś po naszej spieszonej dragoni. Brawo tą serpentyną, brawo, a jeszcze z tyłu na wzgórzu was ustawiłem. Nie no, hit, szaj tam daleko. Oni nie mają prawa dobiec. Ich generałowie czmychnęli. Taka siła ognia, organki jeszcze.
Wahają się. Oho, czekaj, coś nam uszkodziło wozy taborowe. Mam nadzieję, że to znowu serpentyna gdzieś tam nie dało sobie znać. Zdradziecka serpentyna. Oho. Ty, jazda tatarska, co oni tu robią? Mi się na wzgórzu stać i nękać oponenta. Piękna siła ognia. Co prawda nasza siła ognia nie może się równać tej szwedzkiej armii, ale na takich kozakach to możemy sobie ładnie poużywać. Idealnie. Tegom chciał. Amunicji nam nie braknie. Doskonale. Główne siły nieprzyjaciela zaczynają się zbliżać w naszym kierunku. Oho, tutaj prawdopodobnie jakieś pierwsze oddziały dobiegną. Włącz dragonerię do pomocy i poślij tych. Poślij włóczników do walki. No to milicja miejska tam na flance, to niech sobie walczą. Tak, to są oddziały na przepałkę docelowo. Myślicie, że to jest moment, kiedy powinniśmy rzucić naszą husarię do szarży? Nie porobiliśmy tych przerw między oddziałami. Także te szarże nie będą aż tak efektywne. Dawaj, rzucaj, bo tej dragoni to już szkoda. Piechoty teutońskiej. Ależ to siadło, ależ to jeździ. Przerzuć serpentynki. No, od takiej masy mięsa to nasza husaria się odbiła, coś połamała. Tutaj siły wroga czmychają. Rzuć dragonów do pomocy. Tutaj Jeremi Wiśniowiecki z całym tym tałatajstwem walczy. Weź go cofnij lekutko. Odsłoń tej naszej piechocie. No jakbyśmy zrobili tą naszą nową taktykę, to dużo efektywniej by wyszło, ale strasznie dużo czasu trzeba przed bitwą poświęcić, żeby ich ustalić tej formacji. Na taką bitwę to szkoda tego potencjału. Dobra, i tutaj po prostu wszystkich szabelką, ciach, żeby do miasta nie czmychnęli i się nie schowali. Dobra, tu ostatni jakiś oddział biegnie. Pytanie, czy da radę? Dawaj, strzelaj z tych muszkietów. Co oni w ogóle mają? Jakieś samopały, takie krótkie muszkiety. Dawaj, salwa za salwą. Złamani. Idealnie. Tegom chciał. No i po bitwie. Dobra, teraz zaczyna się rzeź. The Lord, our foe is utterly vanquished. Let all who remember this day remember it as a day of our Pułkownik most glorious Bogun. victory. Stasza Porecki przeżył, czmychnął, już nie pamiętam. Chyba czmychnął z pola bitwy. Oni strasznie uciekają. 196. Nice, ładne zwycięstwo. 21 000. No dobra, tych za tą piechotę mołojowców 21 000. Jak masz, to dawaj. No, a więc paliczki strugamy. Dobra, i Nie chwaląc się. tak, już wiemy. Korzec zdobyty, a Chmielnicki czmychnął. Posłał swoich, rozumiem, że buntowników pozostałych do ostatecznej walki, która i tak nie miała szans powodzenia, a sam czmychnął. Nawet nie walczył. Tak rodził męstwo. A teraz zemsta Jaremy będzie sroga. Doktryna pana Ragorda. I to ostro. Nowa misja. Wyślij dyplomatę Zjednoczone Prowincje. Doskonale. Co mamy tutaj? Republikańską księżniczkę. Cromwellowa. A, bo w Wielkiej Brytanii tam teraz te Cromwelly, te rebelie, nie? Dobra, są Niderlandy. Friedrich van Doha Karweiden. Handeli, będziemy wam żyto przywozić. Doskonale. A damy wam informację o mapie, żebyście wiedzieli, gdzie są Gdańsk i pozostałe porty. 1700, my możemy całkiem sporo na mapie zarobić. Nawet więcej niż 1700 możemy sprzedawać. No nic, dobra, teraz gdzieś w kierunku Francji się udajemy. Angielska armia, Niderlandy. Dobra, korzec wyzwolony, doskonałe nowinki. 6500 w skarbcu, bo misję zrobiliśmy, to już od razu zrobione. Raport budowlany kopalni w Krakowie i kolejne farmy żyta w Lwowie oraz Brześciu Litewskim. Dyplomatyczne wieści. Wojna Maroko z Portugalią. Na tej mapie jest jeszcze Maroko, o kurde. Sojusz Zjednoczone Prowincje z Anglią, Republika Genui z Wenecką, sojusz. Ciekawe, rozejm Portugalia, Hiszpania. Dobra, czy coś możemy w Krakowie zrobić? Większe farmy w Krakowie? Doskonale. W Sandomierzu możemy zrobić ryneczek. Skupiamy się na razie, powiedzmy, na rozbudowie Małopolski i naszej Galicji, bo to będą w teorii bezpieczne regiony. Jak się zaczną potopy i to wszystko. Także jak mamy szekielki, to inwestujmy, powiedzmy, w te nasze Małopolski i w naszą Galicję. Doskonale. Armia Jeremy zwyciężyła w kolejnej bitwie, zwycięstwo za zwycięstwem, ale widać, że połowę już gdzieś tam przypaliliśmy. Tu w ogóle było miejsce słynnej bitwy. Zwycięzca Jeremi Wiśniowiecka 1650, przegrany pułkownik Stepan. I tu też z Bohunem na tym moście walczyli, nie? A jak? O kurde, ty, Chmielnicki do króla przyszedł. Może będzie się błagał go o wybaczenie.
Żytomierz 4 tury jeszcze będzie oblegany, doskonale. Wasza miłość. Przerzuć tego szpiega Wysłano bardziej na zobaczyć, południe. czy W Raszkowie jest podejdą. duży garnizon. Okolicy nie masz. Fajnie, że tutaj są rzeki, przez które nie ma docelowo przepraw mostowych. I tutaj na przykład widzicie, trzeba dookoła biegać, co wymusza nas gdzieś tam Wysłano obaczyć, zawczasu czy ludzi planowanie. Dobra, podejrzanych. Czerchyn jest Okolicy nie pusty. masz. Wysłano obaczyć, Kudak czy cały ludzi czas się podejrzanych. trzyma. Okolicy nie masz. Doskonale. Mamy jeszcze szekielki. Dobra, w Przemyślu coś możemy zbudować. Ryneczek. Te ryneczki są tanie, a będą fajnie wszędzie pobudowane, będą fajnie procentować. W Lwowie mamy trochę poniszczonych tych, ale to jeszcze kozacy oblegali. Ci Tatarzy są myli. Oni byli pod Warszawą, oni sobie zwiedzają, rozumiesz? To są tak zwane turysty tatarskie. Nie chcę zapeszać, ale chyba najgorszy etap powstania Chmielnickiego za nami. Nie wiem, czy to są jeszcze jakieś skrypty przygotowane na jakieś, nie wiem, kolejne respy armii, kolejne bunty, kolejnych Tatarów. Duch Boży mówi przez Ale póki co ładnie żeśmy przez to przeszli. Oczywiście to jeszcze nie koniec, bo trzeba ten bunt stłumić, a potem się przygotować na jeszcze bardziej niszczycielskie wojny z Moskalami oraz totalnego final bossa w postaci potopu szwedzkiego. Ale nasze kresy Rzeczpospolitej powoli są pacyfikowane. Widzę, że też ładnie nawracamy 55%. To nasza horda kardynałów i kapłanów. Mamy trzech. Ile lat ma papież z ciekawości? 56. Moglibyśmy krucjatę machnąć. Frankfurt. Frankfurt jest rebelianckim miastem. Okej, nie wiem co tam się wydarzyło. Żadna z tych krucjat poza Sztokholmem i na Kopenhagę, bo to też protestanci. Poza Sztokholmem by nas nie interesowała, ale to pieśń przyszłości. Teraz myślę, że możemy skończyć kolejną turę. No i faktycznie zaczynamy zarabiać gdzieś te pobudowane farmy żyta i wyzerowane garnizony. No dają dochód, tylko że teraz tak, który mamy rok? 51. Gdzieś za 4 lata zacznie się 3 nawet, 3 z kawałkiem, zacznie się wojna i na nowo stawianie tych garnizonów to będzie katastrofa. To jest 2000 za jeden oddział. 2400. W Korzecu niskie podatki. Doktryna pana Ragorna, szczęśliwi, jeden garnizon, to w ogóle też było miejsce słynnej bitwy. Jeremi Wiśniowiecki, Sasza Borecki. Właściwy panie. Wolnych kozaków. Doskonale. Honor chcą zmienić. Pójdziesz w kierunku tego, Jana Kazimierza, pomożemy. I jesteśmy dosłownie jedna prowincja Tą stopą zdepcze od Kijowa. Coś Jak straciłem to? na automacie, no ale trudno, jest jak jest. Niegrzesznemu daj Ty, złoto a jakbyśmy- wypełnić lub śmierć chwalebną Nie, no dobra, no nie ma szans, żeby Chmielnicki poległ od potężnego dwuręcznego mieczora Longinusa. Nie ma szans. Jednym cięciem setnie. No jednym cięciem, 14%. Panie Longinusie. Jednym cięciem mógłbyś zakończyć całe powstanie. Spróbujemy. Ale ta próba w kolejnym odcinku. Idealnie znajomy Polsatu po raz kolejny uderzył. Proszę Państwa, pięknie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Dzisiaj było dużo bitew. Takich kluczowych. W następnym odcinku chyba mocniej popniemy fabułkę, bo już większość armii wroga rozbiliśmy. No i zaczniemy sobie od jednego cięcia Longinusa. Trzymajcie się do następnego. Cześć.